go in the heat. Let me take you dancing. Let me get you on your feet. Arizona garden with my little cactus flower. Let the day slip away in the golden hour. We've got nothing but time and music and a sweet cold drink in here. Oh, I'll be beside you every step of the way, right here beside you every step of the way. Uçağımızda 8 adet acil çıkış bulunmaktadır. Bunların ikisi ön bölümde. Holding you heals me, but loving you hurts my heart. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Jesteśmy na lotnisku w Antalii. Dzisiaj, jak to dla Was nagrywam, jest wtorek, 21 czerwca. Jest godzina 14:40 i dotarliśmy dzisiaj z van do Antalii. Jesteśmy na nogach już od 6 rano, bo musieliśmy się jakoś dostać najpierw z naszego osiedla do miasta z walizkami, później z Erciś do van ponad 100 km na lotnisko autobusem, a później jeszcze był opóźniony samolot, no i ostatecznie dopiero co niedawno wylądowaliśmy, jeszcze się naczekaliśmy za bagażami, ale jesteśmy. No i zaczęła się nasza znowu dwudniowa podróż do Polski. Znowu nie pasują nam przesiadki tak, żeby to wszystko zorganizować w jeden dzień, więc dzisiaj przylecieliśmy do Antalii, a dopiero jutro mamy stąd samolot do Poznania. Ten samolot jest tak wcześnie rano, że nie opłaca nam się spać w hotelu, bo właściwie byśmy nawet nie zdążyli się położyć, a już byśmy musieli znowu wstawać i jechać na lotnisko, więc chyba spędzimy dzisiaj tą nockę właśnie na lotnisku. Ale na razie musimy wykombinować, gdzie zostawić walizki. No i trochę jeszcze sobie do wieczora pokorzystać z tego, że w Antalii jesteśmy. Zobaczymy. Na lotnisku jest taka szafeczka na bagaże. Trafiliśmy wolną. Tu jest mało tych szafeczek, często są wszystkie zajęte, ale trafiliśmy, bagaże się zmieściły. No to zamykamy. XL to jest. Zobaczmy. 120 lir na dobę. Ok, no to pozbyliśmy się walizek. To możemy ruszać w miasto. A wieczorem tutaj wrócimy. O, jesteśmy w tramwaju. Słuchajcie, już Wam kiedyś mówiłam, że do komunikacji miejskiej w Antalii najlepiej używać karty Antalya Card. Wszędzie, na wszystkich stacjach praktycznie są maszyny, z których można je sobie wydrukować i później doładowywać, ale jeżeli nie chcecie się w to bawić, a macie kartę płatniczą z tym takim chipem, no to ona też będzie działała. Ja myślałam, że tylko karta kredytowa, ale teraz próbowałam swoją polską, zwykłą kartą płatniczą, taką do bankomatu, to jest Visa i też przeszło, też normalnie skasowało, także tak też można, jakby co. Posiedzieliśmy sobie w parku Karaliolu Parkę. Tak jest. Najedliśmy się, odpoczęliśmy, popatrzyliśmy na widoczki. Zabraliśmy trochę energii, to idziemy trochę pochodzić po uliczkach. Teraz jest spoko. Kalejci. W ciągu dnia było taki upał, tak gorąco, duszno, że nie dało się chodzić. No. Teraz można. Tak, teraz już słońce jest niżej
jest przyjemniej, bo była po prostu parówka. Wszystko się klei. Parówka to kiełbasa przecież. Tak do jedzenia. Ale tu zielono jednak i cały czas kwiaty się utrzymują, chociaż już jest koniec czerwca. Zapachy, śpiew ptaków, no super. Tak sobie spacerujemy, w międzyczasie już się zrobił późny wieczór, ciemno, więc jeszcze tylko małe zakupy i będziemy pomału już zmierzać na tramwaj na lotnisko, ale o tym za chwilę. Słuchajcie, wchodzimy do sklepu Tuba. Już Wam kiedyś w jakimś vlogu z Antalii ten sklep dokładnie pokazywałam, tutaj gdzieś Wam wrzucę link. To jest sklep, który polecam, jeżeli chcecie kupić coś słodkiego, tradycyjnego z Turcji. My zawsze tutaj jakieś zakupy drobne robimy, jakieś prezenty dla rodziny, coś do kawy, jak jedziemy do Polski, więc teraz też tutaj zajrzymy i coś na pewno kupimy. Zimne. Zakupy w Tuba zrobione. I jeszcze teraz przystanek na lody. I jesteśmy z powrotem na lotnisku. Jest godzina 1 w nocy i czekamy na nasz samolot. Trochę jeszcze poczekamy, ale no wybraliśmy taką opcję. I już Wam mówię dlaczego. Słuchajcie, była opcja oczywiście taka, żeby nocować w hotelu, ale samolot mamy o 6:45. 3 godziny przed wylotem trzeba być już na lotnisku. Z miasta na lotnisko jedzie się około godziny. Więc ile tak naprawdę czasu byśmy spali w tym hotelu? No, o 2:00 w nocy już by trzeba było się zrywać na równe nogi. Więc stwierdziliśmy, że to po prostu nie ma sensu, bo ceny hoteli są teraz naprawdę wysokie. Jest już wysoki sezon, jest bardzo dużo turystów, więc no, ceny poszły w górę. W nocy też nie jedzie na lotnisko tramwaj, więc trzeba tutaj przyjechać taksówką i taksówkarze też sobie ostro liczą za to wszystko. Więc jak podliczyliśmy, ile kosztuje nocleg w tym hotelu, w którym zawsze nocujemy w Antalii na Kaleiçi i taksówka, no to za te kilka godzin w hotelu byśmy zapłacili 1000 lir około. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu, lepiej te pieniądze przeznaczyć na coś innego po prostu. I przyjechaliśmy sobie ostatnim tramwajem na lotnisko. Ostatni tramwaj jechał jakoś tam koło 23:00. I teraz na lotnisku jesteśmy. Już jest 1:00, więc
No za jakiś czas na pewno będzie odprawa, a na razie mamy wygodne miejsca, już Wam pokażę. Mamy przekąski. Włączymy sobie może jakiś serial i czekamy. Proszę bardzo, tak sobie właśnie tutaj siedzimy, jak królowie. Sudoku życzę. Jeszcze Wam tutaj coś ciekawego pokażę. Yurt dışı çıkış harç pulu. Podatek za wyjazd za granicę. Nuri jako obywatel Turcji za każdym razem jak wyjeżdża poza granicę Turcji musi taki podatek płacić. Przepraszam, ja tu rozmawiam do kamery. Czy może Pan nie pukać? Nuri jako obywatel Turcji za każdym razem jak wyjeżdża poza granicę Turcji musi płacić taki podatek i w tej chwili wynosi on 150 lir. 150 lir za to, że wyjeżdża za granicę. No, nigdy nie słyszałam o równie dziwnym podatku, naprawdę. Właśnie tak mamy zamiar dzisiaj też tutaj nocować. Aktualizacja etapów naszej podróży. Jest godzina 5:10. Jesteśmy już po odprawie, po kontroli paszportowej i teraz siedzimy sobie w kawiarni, pijemy herbatkę. I przy tej okazji chciałam Wam coś powiedzieć ważnego. Słuchajcie, jeżeli przyjdzie Wam kiedyś czekać tutaj na lotnisku w Antalii wiele godzin, to bardzo Wam polecam zrobić to, co my dzisiaj zrobiliśmy, czyli przez większość czasu siedzieliśmy na terminalu pierwszym przy lotach krajowych, a dopiero jak już wiedzieliśmy, że będzie odprawa na nasz lot, to przenieśliśmy się na terminal drugi, na loty międzynarodowe. Dlaczego? Słuchajcie, przy lotach krajowych na terminalu pierwszym zamówiliśmy w Simit Sarai 2 kanapki, 2 herbaty i 2 wody i tam zapłaciliśmy za to wszystko 136 lir. A tutaj na terminalu drugim przy lotach międzynarodowych zamówiliśmy tylko 2 herbaty i za te 2 herbaty zapłaciliśmy 120 lir. Wiecie, no ja rozumiem, że no tutaj to wynika z tego, że na lotach międzynarodowych wszystko jest obsługiwane w euro, no i taki jest kurs liry w stosunku do euro, niestety nie poradzimy, ale czy to nie jest przesada? 120 lir za 2 herbatki. No nic, w takim razie... Jaka pyszna. No nic, odezwę się później już z naszego gate'u. Ama kamerada böyle gözükmüyor. Çeksin. No to lecimy No, do Poznania. tak. Lecimy. No tam. Poprosiliśmy o miejsca przy oknie. Tadam, okno. Będę do tego pukać. Życzę Państwu przyjemnego lotu. Ladies and gentlemen, on Levanter Airline, our captain coming sharp, the entire crew as well as Seat Travel Agency. I would like to welcome you on board the Boeing 737-800 version aircraft in a flight to Poznań. Estimated time of our flight is 3 hours and 15 minutes. Now for the safe level of us, please make sure that electronic devices are switched off at this time. Last minute, stop the clock and try to wake up. Behind your eyelids, a dream was lost, lost again. In the
Ale się cieszę, że już jesteście. Dotarliśmy cali i zdrowi, ale wykończeni po tej nocce na lotnisku. Tak. Więc musimy trochę poodpoczywać, zanim zaczniemy korzystać z ojczyzny. I będziemy tutaj na razie kończyć tego vloga. No, ale chciałam też zapowiedzieć, że przez całe lato będą się vlogi z Polski pojawiać. Prawdopodobnie będą to po prostu weekly vlogi takich zlepków, różnych ujęć z całego tygodnia za każdym razem. Po prostu to, co robimy. Tak, to co akurat robimy, to będziemy nagrywać i jakoś to montować. Zobaczymy, zresztą wyjdzie w praniu. No a teraz, jeżeli Wam się ten vlog podobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia. Słuchajcie. No to pierwsze polskie śniadanie w tym roku. Najważniejsze rzeczy. Pasztet to życie.